Witam wszystkich ponownie. Zaczynamy rok szkolny, więc trzeba nam zrobić coś pysznego na kanapki. Oczywiście zdrowego i bez konserwantów. Mam dla Was dzisiaj prosty przepis na karczek z solanki, pieczony w rękawie. Bardzo kremowy i wręcz maślany. Posmakuje Wam na pewno. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Mam przygotowany kawałek karczku, około 1,5 kg. Muszę zrobić do niego solankę. W dużej misce wlewam około 1 litra wody. Na litr wody dodaję 2 łyżki soli. Jeśli potrzebowalibyśmy zalewy więcej, żeby przykryła nasze mięso, to pamiętajcie, że zawsze jest taka sama proporcja. Na litr wody 2 łyżki soli. Mi wystarczył litr, żeby mięso było przykryte. W razie potrzeby możecie dorobić więcej wody z solą. Mięso przykrywamy folią spożywczą i wstawiamy do lodówki na około 24 godziny. Po tym czasie mięso możemy wyjąć z solanki. Widzicie, że ono puściło trochę krwi, woda się zrobiła bardziej różowa. Nic się nie dzieje, tak ma być. Musimy je porządnie teraz osuszyć. Wodę z solą oczywiście wylewamy i wyrzucamy, nie jest nam potrzebna. Przygotuję sobie teraz mieszankę przypraw. 1 łyżkę granulowanego czosnku, 1,5 łyżki suszonej cebuli, 1 łyżeczkę słodkiej mielonej papryki, sól, jeszcze trochę i pieprz. To jest moja ulubiona mieszanka przypraw do tej karkówki, ale oczywiście jeśli wolicie, możecie dodać sobie swoje przyprawy ulubione, na przykład majeranek, oregano. Do przypraw trafia jeszcze odrobina oleju, mieszam wszystko, w razie potrzeby jeszcze dodaję, żeby powstała mi taka gęsta papka, którą pokryjemy nasze mięso. Mięso nacieramy przyprawami dokładnie z każdej strony. Następnie obsmażamy na odrobinie oleju na mocno rozgrzanej patelni z każdej strony. Tylko tyle, żeby się odrobinę zrumieniło i ścięło się mięso dookoła. Obsmażone mięso przekładam do rękawa do pieczenia, związanego z jednej strony już sznurkiem. Te przyprawy z patelni możecie również dodać jeszcze na mięso. Rękaw zawiązuję z drugiej strony tak samo sznurkiem. Tak przygotowane mięso wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 150 stopni z termoobiegiem i będę piekła moje mięso w tej niskiej temperaturze przez około 3 godziny. Po tym czasie mięso jest już gotowe. Najlepiej dać mu chwilę odpocząć, nie krojcie go od razu. Jeśli chcecie zjeść na ciepło taki karczek, możecie pokroić go w grubsze plastry i podać na obiad. Lub poczekać, aż całkowicie ostygnie, przełożyć do lodówki i dopiero na drugi dzień kroić na kanapki. Wtedy pokroi się bardzo cieniutko i będzie pyszny. Jeszcze gorący otwieram i zostawiam do całkowitego ostygnięcia. Jak postał już w lodówce całą noc, fajnie stężał, mogę go pokroić i zjeść na kanapki. Jest naprawdę bardzo pyszny i mięciutki. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!